Polska zacieśnia więzi energetyczne z Arabią Saudyjską. Rozwód gazowy z Rosją staje się prawem, a Polska może dyscyplinować maruderów na Węgrzech i w Niemczech. Atak zimy winduje ceny surowców w USA. Jest 27 stycznia 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rozwód z gazem Rosji staje się prawem. Polska kręci bat energetyczny na maruderów. Komisja chce nie tylko rozwodu gazowego Europy, ale także naftowego z Rosją. Polska może jak dotąd używać regulacji unijnych do derusyfikacji i dyscyplinowania maruderów, jak Węgry. Jest to także kolejna gorzka lekcja dla Niemców. Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj regulację REPowerEU o zakończeniu dostaw gazu z Rosji do końca 2027 roku. Państwa mają czas do marca, by przedstawić swe plany. Komisja weźmie się też za ropę z Rosji. 26 stycznia doszło do przegłosowania przez Radę Unii propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej rozstania z gazem rosyjskim do końca 2027 roku. Z przyjętych przepisów wynika, że import gazu gazociągami oraz w formie skroplonej z Rosji będzie ograniczany stopniowo. Zakaz wchodzi w życie 6 tygodni po wejściu w życie regulacji. Pełny zakaz importu LNG z Rosji wchodzi w życie od początku 2027 roku, a gazu gazociągowego z tego źródła od listopada 2027 roku. Kraje członkowskie będą weryfikować kraj wydobycia lub skroplenia gazu tak, aby nie było możliwe ukrycie jego pochodzenia w kontraktach. Kary za naruszenie przepisów sięgają co najmniej 2,5 miliona euro wobec podmiotów fizycznych i co najmniej 40 milionów euro wobec firm, co najmniej 3,5% rocznych obrotów globalnych albo 300% przychodów z transakcji. W razie zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w jednym lub kilku krajach unijnych możliwe jest zawieszenie tej regulacji na maksymalnie miesiąc. Państwa mają przedstawić do 1 marca krajowe plany dywersyfikacji dostaw gazu i wskazać potencjalne wyzwania na drodze do porzucenia gazu z Rosji. Firmy mają zgłaszać władzom oraz komisji jakiekolwiek pozostałe kontrakty z Rosjanami. Plany mają dotyczyć także dywersyfikacji dostaw ropy, a komisja zapowiada propozycję legislacyjną w sprawie ich zakończenia do końca 2027 roku. To odpowiedź inna niż sankcje na inwazję Rosji na Ukrainie. Regulacje unijne są prawem, które ma w założeniu komisji pozostać w mocy, nawet po zniesieniu restrykcji za agresję. Odpowiedź prorosyjskich Węgier to kolejna zapowiedź skierowania przepisów REPowerEU do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Węgry podejmą kroki prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdy tylko decyzja w sprawie REPowerEU zostanie oficjalnie opublikowana. Dołożymy wszelkich starań, aby ją unieważnić, napisał minister spraw zagranicznych Peter Sijarto. Plan REPowerEU opiera się na sztuczce prawnej polegającej na przedstawieniu sankcji jako decyzji w zakresie polityki handlowej, aby uniknąć jednomyślności. To jest całkowicie sprzeczne z przepisami unijnymi, ocenił węgierski minister. Traktaty stanowią jasno, decyzje dotyczące miksu energetycznego należą do kompetencji krajowych. Zakazanie Węgrom zakupu ropy naftowej i gazu z Rosji jest sprzeczne z naszym interesem narodowym i znacznie zwiększyłoby koszty energii dla węgierskich rodzin, stwierdził Sijarto. Warto przypomnieć to, o czym informował podcast Energy Drink 26 stycznia. Potencjalna zmiana władzy na Węgrzech w kwietniu 2026 roku może doprowadzić do zmiany kursu w polityce gazowej i odejścia od gazu z Rosji przez jednego z ostatnich klientów Gazpromu w Europie. Przepisy unijne w sektorze gazu od dekad służą interesom Polski. Przykładem może być regulacja o dostępie strony trzeciej i rozdziale właścicielskim, które blokowały bezpośrednie zaangażowanie firm zachodnich w projekt Nord Stream 2 od Gazpromu. Współtworzone przez Polaków przepisy o obowiązku magazynowania gazu przed sezonem grzewczym były wzorowane na regulacjach obowiązujących od lat w Polsce i dających rekordowe zapasy każdej jesieni. Nie inaczej jest w tym sezonie. 26 stycznia polskie magazyny były zapełnione w 68% wobec średniej unijnej wynoszącej 44%. To mniej niż w apogeum kryzysu energetycznego w 2023 roku, kiedy tego samego dnia tamtego roku było odpowiednio 90 i 74%. Jednakże Polacy zrealizowali obowiązek gromadzenia 90% mocy magazynów do 1 listopada 2025 roku. Nie zrobili tego Niemcy, tłumacząc się potrzebą większej elastyczności
elastyczności. Lobbowali za luzowaniem przepisów europejskich ze względu na koszty. Sprzeciwiali się restrykcyjnemu podejściu Polaków oraz innych zwolenników obecnych przepisów o magazynowaniu. Ich podejście zostało jednak zweryfikowane przez atak zimy podnoszący zapotrzebowanie na gaz w celach grzewczych i równoważenia OZE. Podczas gdy w styczniu 2023 roku Niemcy mieli magazyny zapełnione w 83%, w tym roku jest to tylko 36%. Niskie zapełnienie magazynów niemieckich posłużyło zaś Gazpromowi jako pretekst do straszenia elektoratu prorosyjskiego w tym kraju widmem niedoborów gazu i promocji powrotu do dostaw z Rosji. Styczniowe mrozy powinny prowadzić do refleksji w Niemczech na temat realnych kosztów braku zabezpieczenia przed zdarzeniami losowymi w postaci restrykcyjnych przepisów o zapasach. Tymczasem zapowiedź Komisji przedstawienia nowej regulacji o zakończeniu importu ropy z Rosji to szansa na forsowanie ostatecznej derusyfikacji w sektorze ropy po myśli Polski. Nowe przepisy mają zostać zaproponowane wiosną. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zbliżenie saudyjskie. Polska i Arabia Saudyjska powołają Radę Koordynacyjną. To owoc wizyty ministra spraw zagranicznych Arabii w Warszawie. Pola współpracy to m.in. Arena G20 oraz energetyka odnawialna. Polska sprowadza około 60% ropy naftowej z Arabii po porzuceniu dostaw z Rosji. Polacy za atomem. Badania opinii publicznej przedstawione przez Ministerstwo Energii pokazują 92% poparcia dla energetyki jądrowej w Polsce. Większość ankietowanych już dzisiaj widzi zalety energetyki jądrowej i energii, która jest niskoemisyjna, bezpieczna i dostępna, niezależnie od tego, czy świeci słońce i wieje wiatr, ocenił pełnomocnik Wojciech Wrochna. Elastyczność na giełdzie. Towarowa Giełda Energii, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Tauron stworzą platformę usług elastyczności. Pozwoli oferować produkty dające stabilizację krajowego systemu elektroenergetycznego wobec rosnącego udziału OZE. Ciepło dla Kijowa. Kijów otrzymał z Polski 130 generatorów różnych mocy, które w obliczu kryzysu energetycznego na Ukrainie i w stolicy pozwolą miastu wzmocnić odporność krytycznych obiektów i instytucji sektora socjalnego, podał mer Kijowa Witalij Kliczko. Polacy zebrali w zbiórce Ciepło z Polski dla Kijowa ponad 8 milionów złotych wsparcia. Teraz wieści z Europy. 1 000 000 euro nagrody. Niemcy oferują 1 000 000 euro nagrody za informacje o sprawcach blackoutu Berlina. Doszło do niego na początku stycznia po ataku nieznanych sprawców na sieć energetyczną stolicy Niemiec. Trwa śledztwo w tej sprawie. Sojusz Offshore. Niemcy, Dania i Wielka Brytania zawiązały w Hamburgu sojusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Chcą razem zbudować 100 gigawatów offshore pomimo wyzwań ekonomicznych tej branży. Według kanclerza Friedricha Merza Morze Północne ma się stać sercem energetycznym Europy. Napęd jądrowy. Norwedzy badają możliwość wykorzystania napędu jądrowego w żegludze cywilnej. Badanie New Pro Ship, prowadzone w ramach projektu wspieranego przez rząd w Oslo, wykazało, że reaktory jądrowe mogą wesprzeć transport morski. 1 miliard za rafinerię. Węgierski MOL ma kupić udziały Gazprom Nieftu w serbskiej spółce Niš za około 1 miliard euro. To odpowiedź na sankcje USA, które sparaliżowały pracę Niš, a co za tym idzie jedynej rafinerii w Serbii. Jeszcze wieści ze świata. Naftowy atak zimy. Burza śnieżna uszkodziła infrastrukturę naftową w USA, powodując spadek wydobycia ropy o około 2 miliony baryłek dziennie, czyli 15% produkcji krajowej. Atak zimy podniósł też zużycie energii i gazu, windując ich ceny na giełdzie. Renesans jądrowy w Korei. Korea Południowa ogłosiła plan budowy 2 reaktorów jądrowych w latach 2037-38, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię. Koreańczycy w przeszłości interesowali się budową reaktorów APR-1400 w Polsce, ale starli się z USA o zwierzchność nad technologią. Suwerenność surowcowa. Waszyngton wesprze spółkę USA Rare Earth kwotą $1,6 miliarda, planującą wydobycie metali ziem rzadkich w Teksasie i fabrykę magnesów w Oklahomie. To sposób na zmniejszenie zależności od importu z Chin. Pytanie o Iran. Lotniskowiec USS Abraham Lincoln dotarł na Bliski Wschód. Trwają spekulacje o możliwości ataku USA i Izraela na Iran. Amerykanie przekonują, że przygotowują się do ćwiczeń. Ropa Brent tanieje do $64 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.